Witam. Dziś wybieram się na rowerze do Guzowa oraz na cmentarze, które tam są w pobliżu z okresu I wojny światowej. Będzie to moja pierwsza taka dłuższa wyprawa w tym sezonie. To jest drugi sezon dla mojego gravela Feldbrom 60. Najdłuższy dystans, jaki zrobiłem w tym roku, to około 60 km. Z tydzień temu byłem w Żelazowej Woli z fajną grupką, z bajkowymi ustawkami. Jeżeli chodzi o rower, to największą modyfikacją są pedały SPD, na których jeżdżę od 2-3 tygodni. Zrobię o tym osobny film, jak mi się jeździ, jak uczyłem się jeździć na tych pedałach, jak dobierałem buty. No myślę, że to jest pewien temat. Poza innymi rzeczami generalnie nic się nie zmieniło. Zaopatrzyłem się tylko w lepszą lampkę, dlatego że pod koniec drugiego sezonu miałem już problem z lampkami gdzieś tam z serwisów aukcyjnych, takimi tańszymi, które gasły. No i co, troszkę większy bidon i generalnie to tyle. Zatrzymałem się na chwilę w miejscowości Karolina. Przejechałem 10 km. Są to okolice Błonia. Stoi tu stary młyn. Ten młyn na moje oko ma około 150 lat. Widać, że jest zniszczony. Jest to teren prywatny. Ten młyn jeszcze dobrze funkcjonował po II wojnie światowej. Mój dziadek dostarczał tu zboże. Zbliżam się do Baranowa i tu na niektórych płotach wywieszone są takie oto banery. Nie komentuję tego. Jeżeli macie jakieś komentarze, to pod filmem. No, jestem właśnie w centrum Baranowa. To tu ma powstać CPK i zatrzymałem się przed urzędem gminy w Baranowie. Ale droga, typowe kocie łby. Łatwo się po tym nie jedzie, ale do Guzowa zostało już chyba niedaleko. Dojechałem do Guzowa. Muszę lepiej planować te trasy, bo ta droga po Koci Łbach to był jakiś dramat. Po prostu myślałem, że ona nigdy się nie skończy. Jeszcze po czymś takim nie jechałem, ale widać, może nie jestem na tyle doświadczonym rowerzystą. Za mną park pałacowy. Jest tam jakiś staw, ale postaram się podjechać pod sam pałac, który jest tutaj obok. Także to jest ten pałac. Pałac z XIX wieku w stylu neorenesansowym. Tu po prawej stronie jest kościół. 30 lat temu dokładnie miałem praktyki naprzeciwko, w zakładzie, którego już nie ma, zaraz pokażę. A ten pałac no był troszkę zrujnowany. Teraz jest widać, że właściciele, którzy go odzyskali, sobańscy, no na pewno musieli troszkę zainwestować w ten zabytek, w ten pałac. Można było tam wchodzić do środka. Pamiętam, że była tam taka duża sala balowa, a w okresie komunizmu było tu, z tego co słyszałem, przedszkole. Była tu kiedyś w Guzowie też cukrownia.
firma też, która przetwarzała owoce i warzywa. To jest chyba to miejsce, z tego co pamiętam. Niewiele po tym zostało. Tu jeszcze pałac z drugiej strony od ogrodu. No widać, że teren jest zagospodarowany, że coś tu się dzieje. Ładnie to wygląda. Zaraz za pałacem znajduje się cmentarz żołnierzy poległych w 1915 roku, dokładnie 30 maja 1915 roku. W tym miejscu albo w tych okolicach trwała bitwa. Jest to bitwa zwana bitwą nad Rawką. Ona trwała od końca 1914 roku do połowy 1915 roku. Ta operacja miała na celu zdobycie przez Niemców Warszawy i właśnie w tym rejonie przebiegał front. I tak jak tu jest w tej mogile, Niemcy użyli chloru, czyli broni masowego rażenia. Ta chmura przesunęła się nad okopy rosyjskie i masowa zagłada. Zginęło 380 żołnierzy, którzy tu są pochowani. Z tego co czytałem, nawet sami Niemcy, jak zobaczyli skutki tego ataku gazowego i ciała poległych żołnierzy, byli przerażeni. Oczywiście w tych grobach są tu także Polacy, którzy po prostu zostali wcieleni do armii carskiej jako poddani zaborcy. A teraz łyk picia i jadę na kolejny cmentarz z I wojny światowej w Chuminie. Jest to dokładnie kilka kilometrów stąd. Dotarłem do cmentarza w Chuminie. Ten cmentarz jest położony przy drodze, która prowadzi do Aleksandrowa. Kiedyś jechałem już tą drogą, jak wracałem z mojej pierwszej setki w Bolimowie. No i mamy tu tablicę informacyjną. W 1915 roku miały tu miejsce 3 ataki gazowe i ofiary tych ataków są tu pochowane. Z tego co czytałem, są to nie tylko Rosjanie, przeciwko którym Niemcy użyli tych gazów, ale także w tych atakach zginęli Niemcy, dlatego że w pewnym momencie wiatr się zmienił i ta chmura gazowa cofnęła się na Niemców. Wejdę teraz tam wyżej, zobaczymy co tam jest. No jest tu taki obelisk na środku tego kopca. No i rzeczywiście są tutaj imiona, nazwiska w języku niemieckim. To są chyba Gefreiter. Są to chyba nazwiska oficerów, którzy tu polegli. A podejrzewam, że szeregowcy to leżą tutaj niejako bezimiennie. No minęło ponad 100 lat od tych wydarzeń, od tych walk, które tu trwały. Z tego co wiem, mogę powiedzieć, że te bitwy, które tu się toczyły, nie przyniosły żadnych rozstrzygnięć strategicznych, natomiast przyniosły ze sobą dziesiątki tysięcy ofiar żołnierzy rosyjskich, żołnierzy niemieckich i oczywiście po obu stronach Polaków wcielonych do armii zaborczych.
Te cmentarze są na tym terenie rozrzucone i dobrze, że są znicze, że jest pamięć o tych ofiarach. Praktycznie wszystkie cele zrobione. Czas wracać do domu, ale po drodze jeszcze postaram się pokazać jeden fajny, według mnie, zabytek. Zatrzymałem się, bo to już jest kolejny bocian, którego mijam po drodze. Także postanowiłem go chwilkę nagrać. Wracając, zatrzymałem się w miejscowości Pawłówek. No i troszkę prywaty. W serwisie Geneteka, macie tutaj pełną nazwę, znalazłem, że właśnie tu mieszkał mój prapradziadek Karol, który zmarł w 1909 roku. Polecam ten serwis w poszukiwaniu swoich przodków. Mi na przykład sprawia to dużą satysfakcję i przyjemność, jeżeli uda mi się coś ustalić. Geneteka jest cały czas rozwijana, są wolontariusze, którzy jeżdżą i skanują dokumenty kościelne, metryki, urodzeń, ślubów, a także zgonów. Generalnie można się tylko w tym momencie opierać na tych dokumentach, no bo one przetrwały w kościołach, natomiast z resztą dokumentów różnie bywało przez zawieruchy historyczne. No i obok tego Pawłówka jest Szymanów. Tam jest kościół z XVII wieku, zaraz tam podjadę do niego i jestem bardzo ciekawy, jak ta miejscowość wyglądała wtedy, kiedy tu mieszkali moi przodkowie pod koniec XIX wieku i na początku XX. Tak wygląda kościół z przodu. Na górze jest napis 1668 roku, co by wskazywało na datę budowy. Jadąc z Szymanowa do Błonia, zatrzymałem się w Kaskach. Jest tu taki niewielki kościółek, ale jednocześnie jest tutaj kamień taki troszkę zarośnięty, ale on informuje o tym, że w 1572 roku, a więc po śmierci ostatniego Jagiellona, Zygmunta Augusta, odbył się tutaj zjazd senatorów. Dodatkowo tu na cmentarzu w Kaskach jest grób rodziny Baciarelli. To są potomkowie, krewni malarza z epoki stanisławowskiej. Wróciłem do domu, nie było mnie ponad 4 godziny. Łącznie wyszło dokładnie 75 km. Pogoda wręcz idealna. Jeszcze wracając w Kaskach spotkałem kolarza na gravelu, z którym wróciłem do Błonia, także wracało się całkiem przyjemnie. Dzięki za uwagę. Aha, i jeszcze jedno. Według AI pradziadek mógł wyglądać tak. Dzięki.